Cześć, witam Was na kanale Rootblock. Sezon w pełni, więc przechodzimy do kolejnych testów hulajnóg elektrycznych. Tym razem jedna z najpopularniejszych hulajnóg na rynku, tym razem w piątej generacji, jeszcze bardziej udoskonalonej, czyli Motus Scooty 10 generacji piątej. Zapraszam. Hulajnogę bardzo dobrze znamy, ona już pojawiała się na naszym kanale, ale nie w udoskonalonej wersji. Motus tak naprawdę udoskonala ten model co rok i wypuszcza kolejne generacje, tym samym ulepszając tą hulajnogę i ten produkt już jest praktycznie dopracowany do perfekcji. Natomiast opiszemy sobie dla przypomnienia wszystko raz jeszcze, bo tutaj są minimalne, ale jak znaczące zmiany. Jeśli chodzi o kierownicę, tutaj klasycznie jest prosty pałąk, wygodne uchwyty, one są z wypustkami, więc tutaj ręka nam się nie ślizga. Jest to uchwyt gumowy, więc fajnie tutaj leży w dłoni. Zobaczcie, ja mam duże ręce, ale i tak mam duży zapas, nie zasłaniam tutaj kierunkowskazu. Ten chwyt jest naturalny i naprawdę te ręce fajnie sobie leżą. Mamy hamulec bębnowy, który bez problemu sobie chwytamy, no i możemy sobie tą hulajnogę zatrzymać. Oczywiście jest także system odzyskiwania energii, ale o tym powiemy sobie po jeździe. Wygodnie palec wskazujący ląduje nam na dzwonku, więc jesteśmy słyszalni na drodze. Jeśli chodzi jeszcze o te manetki, tutaj widzicie, zostały wkomponowane kierunkowskazy i to jest fajne, bo zobaczcie, jak włączymy sobie tą hulajnogę i włączymy sobie kierunkowskaz, no to jesteśmy automatycznie widoczni na drodze. Nie zasłaniamy tego ręką, więc widać, jaki mamy zamiar skrętu. Niby nieobowiązkowe, ale jednak zwiększające nasze bezpieczeństwo i tutaj uważam to za duży plus. Kierunkowskazy w hulajnodze powinny być standardem i cieszę się, że producenci idą w tę stronę. Tutaj oczywiście manetka. Też wygodnie pod kciukiem. Mamy tutaj delikatnie gumowany ten uchwyt, więc palec nam się nie ześlizguje. Natomiast jeśli jedziecie na przykład długą drogę do pracy czy szkoły, macie prostą drogę, to po przytrzymaniu przez 5 sekund włącza nam się automatycznie tempomat i dzięki temu możemy tą manetkę puścić i po prostu sobie jechać. A oczywiście do aktywacji tempomatu to wystarczy delikatnie nacisnąć hamulec, no i hulajnoga nam się zatrzymuje. W centralnej części wkomponowany w kierownicę wyświetlacz, 3 tryby jazdy standardowo, czyli Eco, Drive oraz Sport. Poszczególnie Eco bardziej do prowadzenia hulajnogi, czy też po prostu bardzo wolnej jazdy, na przykład z pieszym do 5 km na godzinę, Drive do 15 km na godzinę, no i oczywiście Sport do 20 km na godzinę. Hulajnoga spełnia wszystkie normy, wszystkie nowe ograniczenia, jest dostosowana do prawa Unii Europejskiej, więc więcej niż 20 oficjalnie nie pojedziecie. No i oczywiście zaczep do składania, ale to Wam też później pokażę. Jeśli chodzi o kierownicę, w górnej części lampka, oczywiście w dzień nie robi takiego wrażenia, ale w nocy oświetla nam drogę wystarczająco i jest bardzo fajnie, dlatego że to jest użyteczna lampka. Nie tylko my jesteśmy widoczni, ale też jest widoczna droga i wiemy, gdzie jedziemy i nie wpadniemy w dziurę. Dodatki, tutaj właśnie znowu te ulepszenia, których nie było w poprzednich generacjach. Zwykła taka tasiemka odblaskowa, ale jak estetyczna i dodatkowo zwiększająca znowu nasze bezpieczeństwo, jesteśmy fajnie widoczni. No i w centralnej części kierownicy duży pomarańczowy odblask, więc nie musicie się bać o to, że ktoś Was nie zauważy. Logo Motusa, które można w razie czego odkleić, no i zaczep. Zaczep, który jest dodatkowo wspomagany plastikiem, więc żeby tą kierownicę w ogóle odblokować, musicie najpierw wyjąć ten plastik, który wchodzi sobie tutaj w dziurę, następnie ten zaczep, jak widzicie, on ciasno chodzi, odczepiacie, no i hulajnogę sobie możemy złożyć. Zaczepiamy ją o błotnik właśnie tym uchwytem, o którym mówiłem przed chwilą, podnosimy, można ją w bezpieczny sposób włożyć do bagażnika, możemy wsiąść do komunikacji miejskiej, no i się przemieścić bez problemu, czy też na przykład wnieść po schodach, po prostu wracając do domu. Hulajnogę składamy dosłownie w 3 sekundy, klik, zabezpieczenie i jest gotowa do jazdy. Zaczep jest solidny, nawet jeśli mocno tutaj naprawdę działamy, to jak widzicie, tutaj się nic nie rusza, nic nie trzeszczy, wszystko jest pewne, więc bez problemu te hulajnogi naprawdę wytrzymują duże przebiegi. Ja sam korzystam prywatnie z poprzedniej generacji Motusa, albo 2 generacje temu i nic nie było z hulajnogą do tej pory i tak naprawdę ten zaczep też świetnie się trzyma, więc jestem bardzo zadowolony. To jest taka fajna, po prostu zwykła hulajnoga, ale o tym powiem jeszcze po wrażeniach z jazdy. Jeśli chodzi o koła, 10 cali, więc to jest naprawdę spoko, dlatego że jednak 10-calowe koła to większy komfort, większa pewność. Pamiętam jeszcze czasy Xiaomi 8,5-calowych kół, no to czasami nawet ludzie robili sobie modyfikacje i zmieniali te opony na 10. Oczywiście jest wentyl do pompowania, więc ta delikatna amortyzacja jest. Tutaj mamy powietrze, więc mimo tego, że tutaj cała konstrukcja nie jest amortyzowana fizycznie, no to jednak delikatny balon, jak ja to mówię, no to powoduje, że ta podróż jest trochę bardziej komfortowa. W przednim kole mamy hamulec bębnowy na lince, więc pomaga on nam po prostu hamować, natomiast oczywiście w tylnym kole, zaraz sobie do niego przejdziemy, mamy silnik, no i jednocześnie hamulec KERS. W momencie, kiedy puszczacie manetkę, część energii kinetycznej jest zamieniana w energię elektryczną, no i trafia do baterii, a tym samym wy hamujecie tak zwanym silnikiem. A jeśli chodzi o silnik, 700 W moc szczytowa, 350 W moc znamionowa, co pozwala rozpędzić tą hulajnogę w dosyć szybkim tempie do tych 20 km na godzinę,
a dodatkowo pokonać wzniesienia do 20 stopni przy maksymalnym obciążeniu 120 kg, więc to jest naprawdę fajny wynik. Ta hulajnoga nie boi się wzniesień i tak naprawdę nie ma w mieście sytuacji, w której ona by sobie po prostu nie poradziła. Mamy błotnik ze wspornikami, tutaj kolejna fajna modyfikacja, bo widzicie, tutaj jest wszystko sztywne, to już nic nie lata i naprawdę ciężko tą hulajnogę zepsuć. Jest oczywiście ostrzeżenie, żeby nie stawać na błotniku, no to logiczne, ale on i tak nawet jakbyście tutaj stanęli, to wytrzyma, więc to jest naprawdę duża zaleta. No i oczywiście odblaski, no i kierunkowskaz. No a w błotniku lampka, która informuje innych, że hamujecie. Jeśli chodzi o podest, gumowany, duży, przede wszystkim długi, bo on nie jest może jakiś super szeroki, ale wystarczająco szeroki, żeby 46 but sobie tutaj stanął i bez problemu jechał. Ja się mieszczę bez problemu na tym podejście, powiem więcej, oczywiście nie wolno tego robić, ale 2 osoby nawet tu wejdą. No i co najważniejsze, nie ślizga się tutaj, mamy wypustki, więc nawet kiedy jedziemy w deszczu, no to czujemy się tutaj pewnie. Jeśli natomiast chodzi o baterię, jest ona oczywiście wmontowana w podest, ma pojemność 15 Ah, więc wystarczy Wam to na spokojnie przejechanie 60 km. Oczywiście mówię tutaj o warunkach sprzyjających i tak dalej, natomiast realnie 35 km, 40 na motusie to jest bezproblemowy dystans i to jest fajne, bo jeśli ktoś ma 5 km do pracy, no to ładuje hulajnogę raz w tygodniu i ma w ogóle święty spokój. Natomiast kiedy ktoś nawet jeździ na dłuższe dystanse, no to jest w stanie w miejscu docelowym, w miejscu przeznaczenia doładować tą hulajnogę. Na 30 km, 35 realnego zasięgu na hulajnodze elektrycznej to już jest naprawdę kawał dystansu. Jestem w stanie przejechać cały Wrocław wzdłuż i wszerz na jednej baterii. Hulajnoga do pełna ładuje się około 5 godzin, więc kiedy śpicie, no to uzupełniacie energię, no i rano macie gotowy pojazd. A jakie są wrażenia z jazdy? Motusem idzie się bardzo przyjemnie, jest to taka hulajnoga zwyczajna, bym powiedział. To jest takie bardzo poprawne urządzenie do przemieszczania się w miastach, no i także poza miastami. Hulajnoga, która nie boi się żadnych wyzwań miejskich, bo podjazd pod krawężnik, wjazdy na jakieś górki, pochylenia, przechylenia i tak dalej są dla niej bezproblemowe. Jest kompaktowa i to lubię, dlatego że czasami możemy kupić wielką hulajnogę, która nie mieści nam się do bagażnika, taszczymy ją po schodach i się denerwujemy. Motus jest hulajnogą kompaktową. To jest idealna hulajnoga, jak ja to mówię, po bułki. To jest hulajnoga idealna na codzienne dojazdy, no po prostu potrzebne nam dystanse i potrzebne nam destynacje. Bardzo lubię na niej jeździć, czuję się pewnie, no i przede wszystkim ta pozycja na hulajnodze jest wygodna. Ja mam 1,85 m, ale bez problemu sobie tutaj się mieszczę. Kierownica jest na dobrym poziomie, bo to jest około 106 cm, więc super się tutaj jeździ, jest bardzo pewnie. Motus Scuti 10 to jest hulajnoga, którą bardzo często polecam po prostu na właśnie takie zwyczajne, codzienne użytkowanie. Warto natomiast wspomnieć, że mamy tutaj także dostęp do aplikacji, która w tej chwili umożliwia nam połączenie się z hulajnogą, oczywiście sprawdzenie stanu baterii, prędkości, włączenie świateł czy zmianę trybów jazdy. Natomiast jest także mały niuans. Na zamkniętym torze możecie hulajnogę odblokować, no i jechać nawet 30 km na godzinę. Aktualną cenę oczywiście znajdziecie w opisie. W momencie kręcenia tego materiału ta hulajnoga kosztuje poniżej 3000 zł, co czyni ją jedną z lepszych propozycji w tej chwili obecnych na rynku w sezonie 2024. Xiaomi nam trochę odjechało z cenami, a Motus stara się je utrzymać i to jest, mówię, w tych pieniądzach jedna z ciekawszych hulajnóg, którą możecie kupić po prostu w oficjalnej polskiej dystrybucji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam Was do komentarzy. Jeśli macie jakieś sugestie odnośnie modeli hulajnóg, które chcecie, żebyśmy przetestowali, no to piszcie. No my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!